Hej, witam wszystkich serdecznie na moim kanale i dzisiaj jest ze mną Reosia. Hej! Będziemy odpowiadać na Wasze pytania, które zadaliście nam na Instagramie odnośnie naszego stylu himekadzi. Także pierwsze pytanie brzmi, z jakiego kraju pochodzi ten styl i czym właściwie jest himekadzi? Himekadzi jest to pewien rodzaj zamiłowania do konkretnej estetyki i motywów, właśnie takich romantycznych, Delikatnych, tak, subtelnych, kobiecych. dziewczęce motywy jak perełki czy kokardki, Aniołki. motyw róż i kwiatków, printy z ciasteczkami, z owocami, to również Tak. jest głównym motywem tego stylu. Latem najczęściej pojawiają się printy właśnie związane ze słonecznikami, Albo z koktajlami tak, nawet. lodami, właśnie jakimiś deserami. Zimą pojawiają się właśnie jakieś takie Śnieżynki. śnieżynki. Najczęstszymi dodatkami w tego typu ubraniach są właśnie Koronki, kokardki, tasiemki, perełki, kwiatki, farbanki. śliczne guziczki, które czasami wyglądają jak małe rzeźby. Styl himekadzi oferuje naprawdę dużą różnorodność ubrań, od właśnie sukienek typu one piece. Czasami są bardzo krótkie, ale jednak dbają o to, żeby tutaj nie eksponować za bardzo kobiecych kształtów i żeby nie wyglądać wulgarnie ani nieestetycznie. Dokładnie. Mają wersję jumper skirt, Czyli na ramionczka. tak, wówczas można je nakładać również na jakieś topy, koszule z ładnymi kołnierzykami. Czyli nawet t-shirty z jakimiś pięknymi nadrukami. Tak, dokładnie. Tak jak na przykład teraz tutaj ma Natalia na sobie. Czasami nawet się zdarzają spodnie w tym stylu. Na przykład z jakimiś kokardkami. Tak. Widać takie różnice w tych ubraniach, a w ubraniach, które możemy zobaczyć na co dzień w sklepie tutaj w Europie. To z jakiego kraju pochodzi ten styl? No to pochodzi on z Japonii, prosty. Wielu ludziom się właśnie to kojarzy, że ten styl na pewno musi wywodzić się z Japonii. Właściwie styl himekadzi wywodzi się poniekąd od nurtu gyaru, zwłaszcza tej gałęzi romantic gyaru. Można by powiedzieć, że jest także pewną alternatywą dla lolit, prawda? Dokładnie. Gdyż sweet lolity nierzadko chciały po prostu upraszczać swój strój na co dzień, a jednocześnie nadal utrzymywać swoją stylistykę. Więc od razu możemy odpowiedzieć na pytanie, czym się różni himekadzi od lolity, no bo wielu osobom się kojarzy ten styl ze stylem lolicim, ale jednak to jest coś innego. Przede wszystkim himekadzi różni się od lolity tym, że sukienki mogą być krótsze i mogą sięgać po prostu wyżej niż lolicie sukienki. Tak, nie wymagają również noszenia halki pod spodem, jednak trochę bardziej kładą na komfort i wygodę Tak, noszenia. dokładnie. Dlatego to się nazywa himekadzi. I tutaj mamy również pytanie, jak dosłownie tłumaczy się tę nazwę. I himekadzi to można przetłumaczyć w ten sposób, że hime po japońsku to jest księżniczka, a kadzi to jest casual, czyli księżniczka na co dzień, princess everyday. Himekadzi w sumie pozwala na ogromną dowolność i właściwie bardzo dużo rzeczy można podpiąć pod himekadzi, nawet takich zwyczajnych, które można znaleźć w sieciówkach, ale o tym później będzie jeszcze. Jeszcze jest pytanie, to subkultura czy moda? Ja bym powiedziała, że to jest bardziej właśnie na moda, ponieważ himekadzi kładzie nacisk na estetykę po prostu. Jeśli chodzi o himekadzi, to nie jest tylko różowy kolor. Przede wszystkim róż, ale też i biel, różne pastele, brązy. Czy da się zrobić mroczną wersję tego stylu? No to w zasadzie... Mroczne to zależy o co chodzi. Tak, Chodzi tak. o motywy, czy chodzi o kolory? No Bo kolory jakby to jak najbardziej tak, bo w himekadzi najważniejszy jest krój sukienki, czy Tak. jest delikatny, czy jest taki romantyczny. Prawda. Bo motywy w sumie byłyby faktycznie samym zaprzeczeniem. Cokolwiek, co się kojarzy z mrocznością, czyli nie wiem, jakieś czaszki, nietoperze,
to raczej nie wpisuje się w ten styl, ale na przykład kolor czarny jak najbardziej można tutaj założyć. Niektóre marki wprowadzają dużą różnorodność kolorów. Pojawiają się również ostre akcenty nasyconej czerwieni. Pojawiają To są się... przede wszystkim w jesiennych kolekcjach. Tak, właśnie. Kolory zmieniają się zwykle zależnie od pory roku. Następne pytanie to jak odkryłyście ten styl i co skłoniło Was do noszenia go na co dzień? Ja od zawsze interesowałam się kulturą japońską, jeśli chodzi o style i japońską modę uliczną. Znałam Himekadzi, znałam Gyaru, ale jakoś tak nie ciągnęło mnie, żeby się jeszcze bardziej wgłębić w te style. I to się zmieniło, odkąd wyjechałam po raz pierwszy do Japonii. Odwiedziłam ten Takeshita Street i poszłam do Harajuku i tam zobaczyłam sklep Liz Lisy i on był taki wspaniały, dwupiętrowy. Później jeszcze powiemy Wam, jakie są najbardziej popularne marki, ale przede wszystkim to jest Liz Lisa i ja wyszłam do tego sklepu i zauważyłam, że to jest takie piękne i zakochałam się od pierwszego wejrzenia i od tamtej pory już od 2 lat ponad, od 3 lat ubieram się tak już na co dzień. Ja w sumie podobnie jak Natalia, już dużo wcześniej się interesowałam tym stylem, znaczy wcześniej go poznałam, chociaż też nie bardzo w niego wnikałam. Kiedy zaczęłam chodzić do liceum, postanowiłam, że spróbuję właśnie jakby na własną rękę zacząć wdrażać do mojej codziennej stylistyki jakieś takie urocze elementy, jasne barwy. Chciałam po prostu poczuć się kobieco w swoich ubraniach. Dopiero właśnie jak zostałam mamą i zamieszkałam sama bez rodziców, wówczas zaczęłam ubierać się tak naprawdę w pełni jak mi się podoba. Zaczęłam właśnie zamawiać ubrania z Japonii. No i przede wszystkim właśnie najbardziej inspirowała mnie Liz Lisa. Nawet zaczęłam prowadzić bloga właśnie, na którym pisałam o Himekadzi. Teraz przejdziemy do pytania, gdzie można znaleźć ubranie w takim stylu? Zdecydowanie najważniejszą marką, która tutaj jest pionierem tego stylu, jest Liz Lisa, która działa już w zasadzie od lat 90., nieustannie tworząc wyjątkowe sukienki, inspirowane właśnie paryskim stylem życia, estetyką retro i vintage oraz shabby. Liz Lisa często w swoich motywach przedstawia również urocze postacie, w szczególności tutaj postać My Melody, którą tak naprawdę wypromowała i sprawiła, że Melody stała się wręcz ikoniczną postacią dla tego stylu. Dlatego większość dziewczyn, które w ogóle ubierają się w Himekadzi, bardzo lubią w ogóle markę Sanrio i te wszystkie urocze postaci, które ona kreuje. Te postacie również są bardzo słodkie i pastelowe w większości i one jakby pasowały do tego stylu Himekadzi. Tak. W sumie taką cechą charakterystyczną dziewczyn, które ubierają się w Himekadzi jest takie trochę Słabość, że takie Tak, i kolekcjonowanie tego typu rzeczy właśnie z tymi postaciami. Również można też powiedzieć o Bobon 21 i o Candy Rain. To właśnie te 3 główne firmy produkują takie sukienki pod ten styl i właśnie tam można zauważyć w ich kreacjach bardzo dużo falbanek, koronek i perełek, które są bardzo charakterystyczne dla stylu Himekadzi. Oprócz tych 3 marek są również inne, które nie skupiają się wyłącznie na Himekadzi. Oferują także trochę większą różnorodność ubrań, ale są to także Access Femme, Lodi Spotto, które jest w sumie takie dosyć dojrzałe, Prime Pattern, No i Uncroach. no i Dream V Yume Tenbo, a także Wonder Rocket. Jeśli chodzi o mnie, to ja uwielbiam starsze modele Liz Lisy, starsze projekty, bo wtedy akurat był taki wielki boom na Himekadzi i na Himegyaru. To był rok około 2011-2010. Tak, i
Niestety czasami ciężko jest mi w nowych ich projektach zauważyć tą estetykę i ten design sukienek z poprzednich lat, dlatego Nawet często... moda Himekadzi się bardzo zmieniła na przestrzeni Tak, lat. tak. I dlatego poszukuję sukienek na aukcjach second hand i zauważyłam, że są Chinki i Japonki, które sprzedają swoje ubrania i jest ich naprawdę bardzo dużo. Tak, bardzo często, kiedy wychodzą nowe kolekcje, to wówczas dziewczyny zaczynają stawiać mnóstwo aukcji ze starszymi ubraniami i właśnie wtedy najlepiej rozpoczynać łowy. Przede wszystkim najlepiej szukać na takich aukcjach jak Rakuten, Yahoo, Frill. I na Shein. Tak, tak. Shein to jest chiński second hand. Tutaj ludzie się również pytali nas, gdzie mogą dostać coś podobnego tutaj w Europie, w takich sieciówkach. Takie sklepy jak Reserved, Mojito, czasami Handem. To do dodatków można je dostać w takich sklepach jak Bourjois, Parfois, Sixi. H&M również różne No, wianki tak, tak. oferował. Następne pytanie, jakie są reakcje ludzi, czy inni ludzie Was zaczepiają? Ja mogę powiedzieć, że to zależy gdzie. To prawda. Jak jestem tutaj w Polsce, to ludzie uśmiechają się do mnie, a co niektórzy po prostu takie mają zdziwko na twarzy. A jeśli chodzi o Azję, czuję więcej jakby zainteresowania. Podchodzą do mnie czasami ludzie, przede wszystkim w Chinach, i mówią, że wyglądam pięknie jak leleczka i że im się to podoba, a czasami nawet zrobił sobie ze mną zdjęcie. Także nie wiem, może to zależy od tego, że w Azji po prostu to jest bardziej popularne i dlatego Myślę, oni że tak tak. bardziej to lubią. Tutaj w Tam Polsce jest to bardziej jest... akceptowane. Tak, tak. Tutaj można się spotkać właśnie z takimi ludźmi, którzy nie wiedzą, co to jest i jak to odebrać, czy to jest dziewczynka, czy to jest kobieta. Zauważyłam, że właśnie w większych miastach w Polsce ludzie znacznie bardziej pozytywnie do tego podchodzą. Ludzie mnie zaczepiają na ulicy i po prostu po to, bo chcą mi powiedzieć, że pięknie wyglądam. W Poznaniu dotąd byłam bardzo często zaczepiana przez mężczyzn, jednak zdarzały się jakieś gwizdania. Zdarzało mi się, że jeden chłopak szedł za mną pół miasta, krzycząc za mną, czy się z nim umówię, albo... Nie wiadomo, jak to Tak, odebrać, tak. raczej chyba To raczej nie było zbyt pozytywnie. przyjemne i mimo wszystko jednak nocą staram się nie chodzić sama, przynajmniej po zmroku. Jednak za granicą lepiej to jest odbierane. Dokładnie. Miałam takie sytuacje jak Ty również w Japonii, kiedy byłam, prosili mnie o zdjęcia. No gdziekolwiek podróżowałam w zasadzie. lepiej to było odbierane. Tak, tak. Można wywnioskować, że od małego trzeba uświadamiać ludzi, żeby akceptowali innych, którzy ubierają się trochę inaczej, którzy są jednak na swój sposób inni. I to jeszcze tutaj w Polsce jest na poziomie niskim i wierzymy, że z biegiem lat to się zmieni. Co ten styl zmienił w naszym życiu? No, przede wszystkim ja się czuję pewniejsza siebie, czuję się ładniejsza. Ja, gdy noszę to coś, co mi się podoba, sprawia, że ja się czuję wyjątkowo i czuję się komfortowo. Czuję się jak taka prawdziwa księżniczka. Właśnie Himekadzi daje nam ten komfort poczucia się sobą w pełni i wyrażenia Naszej estetyki, siebie, tak. i swojej pasji właśnie poprzez ubiór. Himekadzi sprawia, że czujemy, że wnosimy życie do tej szarej ulicy. Tak, do szarej rzeczywistości. Trochę ją koloryzujemy. Czy macie jakieś community? Owszem, mamy. Mamy takie zagraniczne w zasadzie, taki multicultural na Instagramie i jest stworzona ku temu właśnie specjalna grupa. Nazywa się Lisa Girls i tam właśnie dzielimy się wspólnymi Stylizacjami, zakupami. Tak, wszystkim.
Również w Polsce mamy taką grupę. Razem z moją przyjaciółką Rosette założyłyśmy grupę Liz Lisa Poland, na którą serdecznie zapraszamy wszelkie miłośniczki i dziewczyny, które chcą zacząć. Opisz ten styl bez słów: kokardki, farbanki, koronki i księżniczki. To jest trudne. Troszeczkę. Himekadzi to jest styl dla pastelowej marzycielki. Tak, elegancka i urocza na co dzień. Styl dla kobiet, które chcą jednocześnie być kobiece i dziewczęce. No to jest, mi się wydaje, takie najlepsze określenie dotyczące himekadzi. Zapewne ktoś z Was, który ogląda ten film, również chciałby się tak ubierać, Zastanawia się, jak zacząć. dlatego chcemy Wam dać jakieś rady na sam początek. Czy uważasz, że to naprawdę do Ciebie pasuje i sprawić to przyjemność? Jeśli tak, no to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zacząć i spróbować. Ja na początek bym proponowała wprowadzenie lekkich zmian kolorów do swojej Dokładnie. garderoby, żeby poczuć, czy faktycznie się czujesz dobrze w takich pastelowych odcieniach. I w kwiatuszkach Tak, to niektórych podobają bardzo- Ci się takie motywy. Tak, niektórych Przede bardzo to wszystkim. płoszy, jakaś obawa, że w jasnych kolorach wyglądają na szersze lub większe, ale to nie jest prawda. Kolor może Ci po prostu dać psychiczne poczucie komfortu ze samym sobą. Nie musisz od razu kupować najdroższych sukienek markowych. Po prostu nie wstydź się tego, co kochasz, staraj się odzwierciedlić to, kim jesteś. Myślę, że to wystarczająco da Ci poczucie szczęścia. Dziękujemy za oglądanie. Mamy nadzieję, że nasze rady jakoś Wam pomogą rozpocząć przygodę z tym stylem. Czytamy wszystkie komentarze, więc jesteśmy bardzo wdzięczne, jeśli je zostawicie. I ogólnie napiszecie opinie na temat tego filmiku. Mam nadzieję, że zajrzycie na nasze Instagramy i zasubskrybujecie kanał, żeby nie ominąć następnych filmików. Miło nam, że jesteście z nami i jeszcze raz dziękujemy. Do zobaczenia. Pa, pa. Cześć!